Dzień dobry. Oglądacie ten film, bo pewnie chcecie wymienić filtr powietrza. Pokażemy, jak to zrobić, na co zwrócić uwagę i sprawdzimy, czy za zwiększeniem pojemności silnika idzie również zwiększenie powierzchni filtrującej. Co tu dużo gadać? Zobaczcie, jakie to proste. Zapraszam na warsztat. Do wymiany filtra powietrza nie potrzeba wiele narzędzi. Potrzebujemy tylko wkrętak i klucz Torx TX25. Może być taki lub sam bit, jeśli posiadamy pokrętło. Jeśli nie mamy takich, odpowiedni klucz znajdziemy w podstawowym zestawie narzędzi, w jakie wyposażyło nas BMW. Wymiana filtra powietrza powinna być przeprowadzana przynajmniej co 10 000 km, o czym czasem zapominamy. To kolejna prosta czynność, którą bez obaw możemy wykonać sami. W modelu 1200 GS jest to tylko trochę bardziej utrudnione niż w 1150, ale sama konstrukcja filtrów różni się już bardzo. To zmotywowało nas do zbadania, czy za tą zmianą idzie również wydajność i pojemność filtra na zanieczyszczenia. To porównanie również zobaczycie w tym filmie. Aby dostać się do filtra, zdemontujemy kilka plastików po prawej stronie motocykla. Jeśli w waszym motocyklu zamontowane są takie gmole w pełnej wersji, czyli te z ochroną zbiornika paliwa, mamy dobrą wiadomość. Nie musicie ich demontować. Dostaniemy się do filtra powietrza bez tej dodatkowej pracy. Prawa, duża osłona zbiornika zamontowana jest na 3 śrubach, w tym gumowym zatrzasku i podłużnym plastikowym u samej góry. Jesteśmy już blisko. Możemy już zdemontować dolot powietrza do airboxa. Zamontowany jest tutaj na wciskanym kołku, a po drugiej stronie na 2 zatrzaskach. Tym sposobem uzyskaliśmy również dostęp do pompy ABS. Nie ma tu odpowietrzników i do wymiany płynu hamulcowego nie musimy już demontować zbiornika. Jak wymienić płyn hamulcowy, możecie się dowiedzieć w jednym z naszych filmów. Pozostało nam już tylko wyjąć filtr powietrza i zastąpić nowym.
Zajrzyjmy na chwilę do wnętrza airboxa. We wnętrzu możemy zobaczyć odrobinę oleju. Nie musimy się tym przejmować, jeśli nie jest tego zbyt wiele, bo to normalna sytuacja. Dlaczego? Jak znalazł się ten olej w tym miejscu? To za sprawą tego, co znajduje się po drugiej stronie motocykla. Do obudowy filtra powietrza podpięty jest ten wąż. Jego drugi koniec podpięty jest do głowicy motocykla. Tędy płynie nadmiar gazów spalinowych wydostających się przez naturalne nieszczelności w silniku, odgazowując skrzynię korbową. Filtr możemy oczywiście również czyścić mechanicznie, co jakiś czas, stukając i przedmuchując go sprężonym powietrzem. Nie zapominajmy jednak, że każdy filtr ma swoją określoną pojemność na zanieczyszczenia, a o wymianie wkładu powinna decydować zawsze ilość przejechanych kilometrów. Sprawdźmy, jak jest tutaj. 39 209 km. Zgodnie z tym, co tu widzimy, filtr nie może być zamontowany ponownie. Zanim zamontujemy dolot powietrza, powinniśmy zwrócić baczną uwagę na to cięgno. Przy demontażu filtra może się zdarzyć, że zmieni swoje położenie w gnieździe. Jego drugi koniec podpięty jest do prawej przepustnicy. Przy takim nierozważnym postępowaniu po wymianie wkładu filtra możemy mieć problem z rozregulowaną synchronizacją silnika. Zatem przed skręceniem wszystkiego w całość powinniśmy przyjrzeć się temu miejscu. Cięgno powinno być pewnie zamontowane w gnieździe. Tutaj drobna podpowiedź. Jeśli przed montażem delikatnie posmarujemy gumowe brzegi wkładu filtra, ułatwi nam to później wsunięcie dolotu powietrza do airboxa.
Tym sposobem w nie dłużej jak godzinkę możemy wymienić filtr powietrza, ważnego i czasem niedocenianego elementu eksploatacyjnego. Ponieważ konstrukcja filtra ciągle ewoluuje, postanowiliśmy sprawdzić, czy na korzyść. Zapraszamy teraz na porównanie ze starszym modelem motocykla. Od wydajności filtra powietrza zależy czystość i ilość zasysanego powietrza przez silnik. Im większa powierzchnia filtrująca, tym większa pojemność filtra na zanieczyszczenia. Czyli im więcej powierzchni, tym rzadziej można go wymieniać bez utraty jego parametrów. Konstrukcja obu filtrów znacznie się różni. Sprawdzimy, czy wraz ze zwiększeniem pojemności silnika powiększono wkład filtrujący powietrze. Zmierzymy pole powierzchni obydwu filtrów. Powierzchnia filtra jest zależna nie tylko od jego ogólnych gabarytów, ale również od ilości zakładek. Zaczniemy od filtra BMW 1150 GS. Najpierw zmierzymy szerokość bibuły, a potem rozetniemy, rozłożymy i zmierzymy długość. W ten sposób poznamy powierzchnię czynną filtra powietrza. Obydwa wkłady filtrujące pochodzą od tego samego producenta. Aby ułatwić sobie pomiar obu filtrów, odmierzymy 1 metr na stole warsztatowym i potniemy bibułę na metrowe odcinki. Kawałek, jaki nam pozostał, ma długość 26 cm. Pozostało nam policzyć metrowe odcinki, dodać pozostały skrawek i pomnożyć przez szerokość, którą poznaliśmy przed rozcięciem filtra. Mamy tu 7 metrów i 26 cm. Mnożymy ją przez szerokość zamienioną na metry. Powierzchnia czynna tego filtra to 0,559 m². Czas na filtr młodszego brata, czyli BMW 1200 GS, czyli motocykla o większej pojemności silnika. Według tej samej zasady zmierzymy pole powierzchni bibuły filtrującej. Mierzymy szerokość, rozcinamy tak, aby rozłożyć wszystkie zakładki, mierzymy długość i mnożymy razy wysokość.
Mamy tu 3 metry i 20 cm. Mnożymy razy szerokość filtra zamienioną na metry i porównujemy z filtrem silnika 1150 GS. Z naszych obliczeń wynika, że nowszy silnik o większej pojemności jest wyposażony w filtr o mniejszej powierzchni czynnej. Czyli jest w nim zwyczajnie mniej bibuły filtrującej. Czy to lepiej? Cóż, pewnie wystarczy. A co wy o tym sądzicie? Do zobaczenia w kolejnym filmie.